Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj poruszę kilka tematów, tak na krótko w sumie. Taki miks tematów. Ja zrobiłem coś takiego w zeszłym tygodniu. Ziobry od razu mówię, zostawiam na razie sobie na później, bo jest dość późno, zanim zacząłem nagrywać ten materiał dzisiejszy. Także poruszę kilka innych tematów, ale mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Ale zanim przejdę do konkretów, chciałbym zacząć jak zawsze od podziękowań, bo należą Wam się jak jasna cholera. I tutaj chcę Wam podziękować za wczorajszego live'a, rzecz jasna. Jak zawsze przemiło spędziłem z Wami czas. Naprawdę jesteście niesamowici. Ale chciałbym też podziękować darczyńcom, którzy od zeszłego tygodnia, końcówki zeszłego tygodnia zechcieli wpłacić swoje pieniążki na wsparcie tego kanału i tutaj jestem Wam przeogromnie wdzięczny. Każdemu darczyńcy, jak mówiłem, bez względu na kwotę, bo tak jak nieraz powtarzałem, że każda złotówka jest zarobiona przez Was. Możecie ją wydać na cokolwiek chcecie, na siebie, na rodzinę, na dzieci, a jednak wpłacacie ją na ten kanał. Jest to cholernie miłe i jestem Wam naprawdę ogromnie wdzięczny i bardzo Wam dziękuję. I tutaj chciałbym podziękować ostatnim moim darczyńcom, czyli Bożenie S, Agacie C, Jadwidze G i Przemysławowi C. Moi drodzy, naprawdę zaskoczyliście mnie, szczerze mówię, i bardzo, bardzo z całego serducha Wam za te Wasze datki dziękuję. Naprawdę jestem Wam ogromnie wdzięczny. I przypominam też, że w dowód mojej takiej drobnej wdzięczności, znaczy wielkiej wdzięczności, źle to powiedziałem, przepraszam, wielkiej wdzięczności, taki drobny upominek dla moich darczyńców, czyli kubeczek w podziękowaniu właśnie za Wasz gest, za Waszą hojność. Także jeśli macie ochotę otrzymać taki kubeczek, zapraszam, piszcie na maila namiary, gdzie mam wysłać. Z wielką przyjemnością Wam wyślę. I tak jak już wcześniej mówiłem w zeszłym tygodniu, też szykuję niespodzianki dla reszty widzów. No, oczywiście zrobimy tak ostatnio losowanie, ale to jak troszeczkę się ogarnę z pracą, bo moi drodzy, no dzisiaj pracowałem od 9 rano i teraz dopiero o 9 wieczorem wróciłem, wykąpałem się tylko i przybiegłem do Was. Ale dobra, nie przynudzam. Także moi drodzy darczyńcy, piszcie, jeśli macie ochotę. Pierwsza partia kubków już poszła. Piszcie. Ja Wam wszystkim naprawdę z całego serducha dziękuję, i darczyńcom, i moim wszystkim wspaniałym widzom. A teraz przejdźmy do dzisiejszych tematów. Wskazuje na to, że przyjaciele nasi są w Moskwie, a nieprzyjaciele są w Waszyngtonie. Moi drodzy, zacznę tak można powiedzieć, bardzo poważnie. Wszystko, co dzisiaj powiem, w sumie
zbiega się do jednego. Co mam na myśli, no dowiecie się dzisiaj. A zacznę od patriotyzmu, bo jak pewnie wiecie, no z pewnością wiecie, że no, szczególnie Konfederacja, pisowcy, ta pseudoprawa strona, no ma gęby wypchane patriotyzmem, miłością do ojczyzny. Ja tutaj powiem, jak ja to mniej więcej widzę. Patriotyzm, powiem wam o tym, jak z patriotyzmu, jak z wielkiej wartości zrobiono po prostu karykaturę. Patriotyzm niegdyś był najwyższą formą oddania. Cichym, lecz takim niezłomnym aktem odwagi. Oznaczał gotowość, by poświęcić własne życie dla wolności ojczyzny, znosić więzienie, prześladowania, wyrzec się własnych ambicji w imię dobra wspólnego. Kiedyś patriotyzm był zakorzenieniem w historii i kulturze, pielęgnowaniem języka, szacunkiem dla prawa i uczciwością wobec innych obywateli. Jego sednem była odpowiedzialność za kraj, ale też głęboki szacunek wobec drugiego człowieka, niezależnie od jego poglądów czy nawet orientacji. No ale nie ukrywajmy, świat się zmienił. Minęły czasy II wojny światowej. Rzeczywistość nie jest już taka sama jak wtedy, gdy prawdziwy patriotyzm oznaczał walkę na froncie czy ryzykowanie życia w konspiracji. Dzisiaj żyjemy w zjednoczonej Europie, co wielu naszym rodakom się bardzo nie podoba. W świecie otwartym na różnorodność, dialog, współpracę jesteśmy częścią Unii, w której patriotyzm może oznaczać budowanie mostów, a nie murów. Oznaczać otwartość, na różne poglądy i szacunek dla innych narodów oraz kultur. No ale niestety nastały takie czasy, że zbyt często obserwujemy karykaturę tego słowa, karykaturę słowa patriotyzm. Patriotyzm zredukowany do krzyku i brutalnych gestów. Bo teraz wystarczy opluć człowieka o innej orientacji, z furią skopać tak zwanego lewaka, odpalić racę i krzyczeć o miłości do ojczyzny. I według tych prawicowych to jest patriotyzm. Możemy też, moi drodzy, zaobserwować, że pojawiły się groteskowe pseudobojówki, samozwańczy wojownicy, czy to nie wiem, wojownicy Chrystusa, czy niewolnicy Maryi, które w imię tej rzekomej wiary i patriotyzmu szerzą nienawiść i przemoc. To nie jest bohaterstwo, lecz zwykły absurd i żenada. I nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzicie, ale uważam, że dzisiejszy patriotyzm powinien być mądrością, umiejętnością rozmawiania, przekonywania tych, którzy chcą i zasługują na to, by zrozumieć, że ojczyznę można kochać nie pięściami, lecz czynami, czyli troską o wspólne dobro, uczciwością, szacunkiem dla praw człowieka, po prostu dla siebie nawzajem. Bo osobiście uważam, że naród, który powinien być jednością, jest po prostu rozdarty na swoich i na wrogów. Choć wszyscy dzielą tę samą ziemię, język, historię, Polska to jest nasz przecież jeden wspólny dom.
Ty jesteś lewakiem i ty też jesteś lewakiem. Wszyscy jesteście lewakami. Jakie to proste. Miał pan rację, on jest pierdolnięty. To po prostu ciężka ofiara propagandy. Proszę się nie martwić, może z tego wyjdzie. Moi drodzy, a teraz chciałbym parę słów powiedzieć do was, czyli do otwartych umysłów. Chciałbym powiedzieć o mechanizmie oburzania, czyli jak działa elektorat PiS, Konfederacji i Brauna. Dlaczego elektoraty PiS, Brauna, Konfederacji, tej całej śmiesznej pseudoprawicy są jak dwie wersje tego samego mechanizmu, które różnią się głośnością, ale nie konstrukcją, dobrze, to chyba dobre słowo, konstrukcją i skutecznością. I tak, po pierwsze, to jest rdzeń emocji. Pierwsze takie paliwo, lęk i gniew. Lęk przed światem, który pędzi szybciej niż, nie wiem, ich poczucie kontroli, i gniew wobec tych, którzy pchnęli Polskę w stronę obcości, czyli tej złej, strasznej, zgniłej Unii. No, druga sprawa to jest taki dla nich, dla prostych umysłów, prosty podział. Umysł lubi skróty, no nie ma co się oszukiwać. My, oni, to jest po prostu klasyka, potrzeba domknięcia takiego poznawczego. Złożoność, tą prawą stronę po prostu boli. Prosty wróg jest jak najbardziej dla nich ok. No, trzecia sprawa to jest nostalgia. Nostalgia za kiedyś, szczególnie u starszych, często za PRL-em, jak do wspomnienia czasów młodości i prostych reguł. U młodszych to jest takie wyidealizowanie, utracona polska, katolicka emocja wsteczna daje tożsamość, której nie daje teraźniejszość. Pewnie dla części prawego elektoratu być może mówię zbyt skomplikowanie, ale wysilcie się proszę. Kolejna, czwarta sprawa to jest taka zastępcza godność. Gdy taki realny status społeczny nie rośnie, szuka się godności i symbolicznej takiej godności symbolicznej. Stąd też u nich właśnie taki kult prawdziwych patriotów. No i oczywiście chorobliwa obsesja na punkcie zdrady. No jak wiecie, Tusk jest zdrajcą, lewacy są zdrajcami, wszyscy wkoło wrogowie i zdrajcy. No u nich też oczywiście są narracje spiskowe. Tego jest pełno. Im większe takie poczucie bezsilności, tym mocniej kleją się te teorie, że układ Bruksela albo tajne elity sterują wszystkim, co daje taką pozorną logiczność chaosu u nich. No i oczywiście autorytet jako tarcza. Ich lider ma być bezkompromisowy, tak na przykład, nie wiem, Kaczyński jako konserwatywny strażnik porządku, Braun bezlitosny egzekutor. Po prostu to są takie dwie strategie tej samej potrzeby, które mają nadać im jakikolwiek sens życia. I powiem wam, że często się zastanawiam, czemu Kaczyński, ta jego cała świta nazywają się patriotami. Dlaczego
bo dla nich patriotyzm to nie miłość do ojczyzny, tylko nienawiść do wszystkiego, co inne. Mówią o obronie Polski, a tak naprawdę realizują dokładnie cele takiego typowego urfaszyzmu. O, moi drodzy, przecież wszyscy to doskonale znamy z autopsji. W PiS-ie czy tam na tej prawicy, no, przede wszystkim jest kult narodu czystej krwi, wrogość wobec demokracji, mit wodza i marszu w szeregu, przemoc jako metoda, demonizacja innych, opowieść o upadku i odrodzeniu. No skąd my to wszystko znamy? Ale jak dla mnie to nie jest żaden patriotyzm. To jest taka kalkomania, zwykła kopia SA i brunatnych koszul. Pamiętacie? Patriota kocha ojczyznę, faszysta szuka wroga. Ten typ śląskości, to twierdzenie, że istnieje naród śląski, my rzeczywiście traktujemy jako w istocie zakamuflowaną opcję niemiecką. No ale nie oszukujmy się, no trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważyć, że wyborcy PiS i Konfederacji kochają nienawiść w polityce, kochają bałagan i po prostu chlew. Tego oczekują też od swoich wyborców. Chamstwo, pogarda do wszystkich jest po prostu wyznacznikiem ich zaufania. Chcą, by byli jak po prostu świnie w chlewie. PiS przy cichym aplauzie Konfederacji przez 8 lat rozbrajało Polskę i chciało wyjść z Unii Europejskiej, by zawrzeć sojusz z Rosją. Zagwarantować sobie władzę absolutną nad ludźmi wspólnie z klerem Kościoła katolickiego. Polacy mieli w tej koncepcji zapierdalać za miskę ryżu oczywiście na PiS. No kler i ruskich, tak jak w PRL-u. Każdy, kto ich nie popierał, był, jest i będzie po prostu zdrajcą. To też już przerabialiśmy. I powiem wam tak, część Polaków, część Polski, po prostu część naszego społeczeństwa i tutaj się pewnie co niektórzy zaczną ze mnie nabijać, ale jak wiecie, ja mówię tak jak myślę. I tutaj tak, co chcę wam powiedzieć, no, część społeczeństwa polskiego nie zasługuje na rząd, znaczy na Donalda Tuska i rząd koalicji. To kurestwo, które jest w Polakach, no, nie zniknie nigdy, moi drodzy. Polacy zasługują na chamów, prostaków, takich typowych pisiorów i Konfederacji, Brauna i innych oszołomów. No tak mówię, PiS, prawica, kibole, Alfonsy, kler, żeby ruchali ich dzieci, zdradzali, oszukiwali, okradali z krzyżem i Bogiem oczywiście na gębie. Wtedy właśnie ta część elektoratu jest szczęśliwa, czuje się prawdziwymi Polakami. Dla nich normalność w kraju to jest coś strasznego. Oni w normalnym kraju się po prostu męczą. Moi drodzy, a teraz pozwólcie, że powiem kilka słów do wyborców PiS. Być może do któregoś moje słowa dotrą. Być może. Nie liczę na cud oczywiście, ale choć jedna nawrócona owieczka to wielki sukces.
Moi drodzy wyborcy PiS, fanatycy PiS, wasi partyjni idole przez lata pieprzyli o nadzwyczajnej kaście, czyli niezawisłych polskich sędziach, którzy w większości przez 8 lat rządów PiS nie udało się spacyfikować i zmarginalizować. PiS ignorował trójpodział władzy zagwarantowany w Konstytucji RP. Zrobili ze swoich partyjnych działaczy jak Piotrowicz, Pawłowicz czy Święczkowski, zrobili sędziów TK, Trybunału Konstytucyjnego, a Andrzejewskiego sędziego Trybunału Stanu, aby tylko bronić swojej bezkarności. Atak na władzę sądowniczą PiS argumentował manipulacjami o wyborach Polaków w rzekomym mandacie społecznym, który Polacy dają politykom raz na 4 lata, co rzekomo upoważnia ich do największego skurwysyństwa, jakie mogą tylko robić. Sędziów natomiast wybierają sami sędziowie, co zorganizowanej grupie przestępczej PiS wybitnie przeszkadzało. Otóż, moi drodzy prawicowi bracia głupsi, coś wam pozwólcie, że wyjaśnię. Ordynatora szpitala, na przykład kardiologicznego, czy pilota lotu nie wybiera się w głosowaniu powszechnym. Tych ludzi wybierają eksperci i specjaliści z wymienionych branż, wykształconych w danej profesji. Prezydentem mógł zostać wybrany debil Andrzej Duda, albo jak teraz Alfons i oszust Nawrocki. Ale, moi drodzy wyborcy PiS, chyba nie chcielibyście, aby operację na otwartym sercu, nie wiem, waszej najbliższej osobie przeprowadził, nie wiem, Rysiek Czarnecki lub Matecki, a już całkiem Gosek. Bo właśnie wygrał wybory na pierwszego kardiochirurga kraju w głosowaniu partyjnym. PiS przez lata udawał taką antykomunistyczną partię i kręcił swoimi wyborcami jak gównem w wiadrze. Jedno głosząc, a drugie robiąc. I każdy trzeźwo myślący człowiek zauważył to bardzo szybko. Gdy Kaczyński doszedł do władzy, starał się stworzyć państwo takie neokomunistyczne, gdzie partia rządzi, sądzi i rozlicza. Jak brzmi druga zwrotka hymnu? Ale Naszego, polskiego. no, Tak, ja musiałbym w tej chwili... tak, pierwsza, no to wszyscy wiemy, jak się zaczyna, jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Kiedy my żyjemy? Kiedy my żyjemy? Tych, których... No nie no, kiedy powinien? Kiedy... Co powiedział? Być rozumiem z częścią... Druga z trzecią się zamieni. Taka sytuacja, nie? Czyli ma być zamieniane... No, ja nie jestem dobry zawsze w... Szybki test wiedzy. Przejdziemy Wisłę, Przejdziemy wartem, będziemy Polakami. I to wędruje na trzecie miejsce, trzecie a z miejsce. trzeciego... trzecia... Halucynacja, hemoglobina. Z Poznania podpowiem. Dał na przykład Bonaparte, tak? To jest druga. No Głupi, a który głupszy. proszę mnie nie No dobra, w tej chwili, bo dobrze, teraz jasne, zdarza w tej się. chwili się jestem Dobrze. zestresowany. Dobra, to już nie będę pana Dziękuję stresował. uprzejmie. Dziękuję. Moi drodzy, o tym też doskonale wiemy, że PiS tak kombinował w ordynacji wyborczej, tak gawiedzi lansował mózgi, tak mieszał w komisjach wyborczych i w wyborach, że posadził na tron Batyra.
Nigdy według demokratycznych reguł on nigdy nie byłby po prostu prezydentem. Byłoby to najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Koronacji po polsku, mówię tu o Batyrze, koronacji dokonał sam krzywousty zdrajca. Wiecie, o kim mówię. Tak, dobrze się domyślacie, to było po kolacji u Bielana. Tej koronacji Batyra dokonał Hołownia. Nie było to zaprzysiężenie, bo nie zostały spełnione podstawowe warunki, takie jak ustalenie wyników wyborów, rozpatrzenie protestów, uchwała Sądu Najwyższego. I myślę tutaj, że osoba udająca prezydenta nie dotrwa do końca kadencji, co nie znaczy, że przestępcza organizacja z Nowogrodzkiej nie ma zakusów do powrotu władzy, bo wszyscy doskonale wiemy, że takie zakusy ma. I aż się trzęsie, żeby znowu się dostać do koryta. A obowiązkiem Polaków, nie mówię pisowców, mówię tu specjalnie, podkreślam, Polaków, jest z wyprzedzeniem przypominać i eliminować pisowskie metody do wyścigu koryta. Oni zawsze w momentach krytycznych, grożących spadkiem poparcia, wyciągają kilka drażliwych i oklepanych tematów, takie jak niemieckie reparacje wojenne, obraza uczuć religijnych, choć coraz więcej ludzi odchodzi od kościoła, omija kościół szerokim łukiem. No ale obraza uczuć oczywiście u nich jest. No i rzecz jasna, emigranci. Społeczeństwo już przestało wierzyć, że uchodźcy roznoszą pasożyty i pierwotniaki, stąd też Bąkiewiczowi zlecono burdy na granicy z Niemcami. Większość Polaków także ma już ugruntowany pogląd, że LGBT to nie ideologia, a ludzie, nierzadko bardzo wrażliwi, uzdolnieni w wielu dziedzinach. I tutaj taki mój mały apel, nie pozwalajmy się dalej dzielić, bo to demokratyczne ideały są właśnie naszą siłą. I tutaj, nie wiem, nawołuję do ludzi starszych, skupionych wokół obrony ideologicznych haseł tej patoprawicy. Opamiętajcie się. Nie kompromitujcie się więcej. Dobra, powiem to. Tutaj pragnę uspokoić ten starszy elektorat PiS-u. Te pisowskie staruszki, czyli moje rówieśniczki, moich rówieśników, bo też do najmłodszych nie jestem, co niejednokrotnie mi tutaj ci z prawej strony wypominają, że jestem stary. No, i bez tego wiem, że najmłodszy nie jestem, no ale moi drodzy wyborcy PiS, rówieśnicy, czy nawet starsze ode mnie osoby, proszę, to jest taka moja prośba lewaka. Uwierzcie, że nikt, ale to naprawdę nikt was nie będzie zapładniał wbrew waszej woli metodą in vitro. Możecie być pewni. Uwierzcie, że żaden lekarz nie przepisze wam przez pomyłkę tabletek wczesnoporonnych. Także nikt nie wykona wam wbrew waszej woli aborcji. Także moje rówieśnice, moje starsze rodaczki, nie obawiajcie się. To są sprawy, których zgodnie z wytycznymi Zambon
Bronicie oczywiście, ale nie obawiajcie się. Nikt wam tego nie zrobi. Moi drodzy seniorzy, wyborcy PiS, nikt wam nie zabrania kochać sąsiada, listonosza, czy nawet własnego męża czy żonę, więc dajcie innym prawo wyboru, by każdy kochał po prostu kogo chce. Wystarczająco ośmieszyliście się głosowaniem w wyborach prezydenckich na ćpuna liżącego wam ręce. Przestańcie ulegać propagandzie kleru i pisowców, dzielącej nas na prawdziwych i fałszywych Polaków. To nie Donald Tusk, a Kaczyński pisał listy do przyjaciół Rosjan Moskali. Jak was pamięć zawodzi, to maszerujcie może do apteki po leki z lecytyną. Macie za co, wszak dostaliście 13, 14, no bijecie się piętami po piętach. Wbijcie sobie do głowy, że jedyny prawdziwy podział społeczeństwa przebiega na linii zwolenników Unii Europejskiej i NATO oraz przeciwników. Trump to nie NATO, nawet miał pomysł z paktu się wypisać. My jesteśmy naiwniakami, wiemy, że was jest mniej. Nie jesteśmy naiwniakami, wiemy, że jest was mniej, tylko wrzasku robicie o wiele więcej. PiS zrobił wszystko, żeby nie karta wyborcza Nawrockiego przyniosła do pałacu i zrobi wszystko, by nie karta wyborcza go zmiotła. I tutaj, moi drodzy, to jest nasza robota, by zaprowadzić porządek i demokrację. A wy, drodzy pisowcy, macie tak naprawdę ostatnią szansę, by nam po prostu nie przeszkadzać. Co do indywidualnej sytuacji pana Szarsz. Friend in need is a friend indeed. Your Excellencja, thank you. Dziękuję Państwu bardzo. Także tym optymistycznym akcentem pozwólcie, że zakończę, bo już się prawie północ zbliża, jutro znowu wcześnie wstaję, ale mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Specjalnie o Ziobrze dzisiaj nie mówiłem, ani o Hołowni, to zostawię na inne materiały, że tak powiem. Moi drodzy, no mam od groma pracy i staram się to wszystko pogodzić. I mam nadzieję, że was nie rozczarowuję, że tak powiem. Także na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz wszystkim darczyńcom z całego serducha dziękuję. Wszystkim moim widzom również. To dzięki wam te materiały robię, bo nawet jak mi się nie chce, ale dajecie mi takiego kopa, że mi się chce. Także to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Oczywiście komentujcie, oceniajcie, jak zawsze. Do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć. Prawo i Sprawiedliwość? A może Pinokio i spółka? Lata mijają, a politycy PiS idą przez życie z kłamstwem na ustach. Przez ponad dekadę dzielili Polaków kłamstwem smoleńskim, wydając ponad 80 milionów z budżetu państwa na ten spektakl. Dziś dalej sieją dezinformację. Rząd demontuje polską armię. Fałsz! W nowym budżecie przeznaczamy 186 miliardów złotych na obronność. Rząd rezygnuje z elektrowni atomowej. Fałsz! Prace przygotowawcze trwają. Podpisane są już pierwsze umowy. Rząd likwiduje politykę społeczną. Fałsz. 800+, 13 i 14 emerytura są wypłacane zgodnie z planem. Ruszył program Aktywny Rodzic.
Przyjęto ustawę o rencie wdowiej. Rząd wprowadził Polskę w procedurę nadmiernego deficytu. Fałsz. Polska została objęta tą procedurą za rok 2023, kiedy PiS zadłużał nas na potęgę. Narodowy Bank Polski wpłaci do budżetu państwa 6 miliardów złotych ze swoich zysków. Fałsz. Narodowy Bank Polski odnotował 20 miliardów złotych straty. Otwórz oczy i żyj w prawdziwym świecie. Stop fejkom PiS.